Dzień dobry, szalom, ja witam serdecznie na płonących kresach Rzeczpospolitej. Rebelia kozacka praktycznie została rozbita. Obecnie walczymy z inwazją Moskali i dzisiejszy odcinek zaczynamy od haniebnej ucieczki wojska Rzeczpospolitej czmychającej przed armią carską. No, tak naprawdę to jest zorganizowany odwrót, czekamy aż przyjdzie, aż właściwie oddział tego kniazia Jaremy połączy się z główną armią, z kawalerię dostarczy, a my tymczasem po prostu wycofujemy się przed przeważającymi siłami ruskimi, więc możecie zostawić łapek w górę i soczysty komentarz, bo je codziennie widzi się, jak polski sztandar czmycha przed tym carskim pomiotem. Mam nadzieję, że dzisiaj odcinek będzie równie owocny jak ostatnie, bo dość szybko, trzeba przyznać, złamaliśmy potęgę kozacką. Co prawda oni jeszcze gdzieś tam biegają po tych stepach, tak zwany ten taniec goniony się odpalił, ale nie stanowią większego zagrożenia. Forty mamy zabezpieczone, miasta zabezpieczone, jeżeli się pojawią na naszych kresach, powiedz, gdzie się wycofasz, bo to jest mucho importante. Ja już szedłem do bitwy, w Medievalu jest tak, że jak wejdziesz do bitwy, to cię powinno, no rozkaz to było się wycofać. A, w ogóle trzeba w końcu Annę Katarzynę Wazównę za kogoś wydać, bo ona już 40 zaczyna kręcić. I to jest chyba niebezpieczny wiek. A jakbyśmy Homonto kozaką założyli? Nie, no ale nie... Józef Haleski, 61 lat. No jakbyś niezły, że tak powiem, szkatułek przyniósł. Ja bym tak bardziej chciał dyplomatycznie, strategicznie naszą szanowną Annę Katarzynę wytentegować. Udamy się do... Pojedziemy do Papal State'a. Mamy jakieś misje? Zajmij Słupsk. No nie, no ta misja jest kompletnie bez sensu. Raport z końca tury, szekielki się kręcą. Pamiętacie, jak na start mieliśmy minus 12 000? No to teraz gdzieś tam zarabiamy w miarę. To mi się bardzo podoba. Stan kozacki? Brak. To bardzo dobrze. Aleksandry, Michał, Lubomir. O proszę, a tu jakieś rzezimieszki stoją. Jakieś rzezimieszki stoją i blokują wejście na Sidź Zaporowską. Można by wynająć najemnych kozaków, połowców, co by rozbić oponentów. Oblężenie Bakczy Saraju, tartarskiej stolicy, zakończy się za jedną turę. Oblężenie Azowa za 6 tur. Duże, dwie nasze potężne armie. Jedna ze samym królem utknęła na tych oblężeniach. Nie wiem, czy to było dobre. Jakbyśmy mieli dyplomatę, to można było z tymi Tatarami by negocjować, żeby tę armię uwolnić i rzucić Tatarów jako nasza marchia, nasze zaplecze na plecy. Można jechać na plecy carskie. Dobra, najważniejsze. Jeremi Wiśniowiecki, właśnie, połącz się z pułkownikiem Adamem. Ta duża armia. Staniemy pod Kurskiem. Staniemy pod Kurskiem, można by nawet jakichś najemników machnąć. Oho, Smoleńsk lekutko rozsierdzony. Zadowolenie spadło. Aha, bo my tym Fryderykiem żeśmy ruszyli. Oblężenie też trwa Wielkich Łuków. Tu jakaś armia carska się pojawiła. Boris Morozow z siłami ruskimi. Krynica mądrości ciągnie wozy. Wozy taborowe. Zobaczymy, jak wozy taborowe będą się sprawdzać. To wiesz co? Bernardzie Drzewiecki. Bernardzie Drzewiecki, zostaniesz zarządcą Smoleńska. A armia Fryderyka Mikołajewicza wyposażona w polskie katiusze i bombardy uderzy na Możajsk. Uderzy na Możajsk i dostaniecie jeszcze oddział piechoty. Skoro mamy... Tak, trzeba na wschód, towarzysze. I będziemy ciągnąć więcej posiłków na wschód. Trzeba napoić konia. Jagodami, grzybami, tanią siłą roboczą, jagodami. No hit. Hit po prostu. Tak samo jak hitem jest to, że nasza gospodarka powoli staje na nogi, a Polska żytem stoi. Polska żytem stoi, więcej farm. Więcej farm to więcej populacji, a więcej populacji to więcej podatków, a więcej podatków to więcej szekli. Dlatego wszędzie... O, tu jakieś trzeba ponaprawiać farmy. Od bandyty kozackie farmy poniszczyły. W ogień zalać panem pójdę, bodaj bym pękł. No właśnie, w ogień. Dosłownie jesteś na plecach Moskali. Tutaj niedaleko są te Stalingrady, Wołgogrady, Carycogrady. Tutaj płyną do Morza Kaspijskiego i tutaj nasz podjazd błąka się po stepach. Tam nawet dróg nie ma. Szpieg by się przydał.
Ej, jak z Bakhchisaraj zdobędziemy, żeby Krym zabezpieczyć, ale tego dyplomaty to ja bym do Tuchajbeja posłał. Szkoda, że on tyle czasu leci, a my nie mamy gdzie bliżej. To byśmy spróbowali z nimi negocjować zawieszenie broni, nawet sojusz, żeby oni z Azowa mogli plądrować te kaukaskie terytoria carskie. I byłby dobry sojusz, tylko oni są, Tatarzy są... Ty, a krucjata na Tatarów? Nie da rady. One są, proszę ja was, oni są sojusznikami Imperium Osmańskiego. Wasalami? No właśnie, wasalami, więc ja nie wiem, czy ja nawet mogę z nimi negocjować sojusz. W razie czego. Miłościwy panie. I dwóch kolejnych generałów do Jeremiego Wiśniowieckiego jako wsparcie. Ty, poddali się bez walki. Nie znałem swojego męstwa. Tam był o garnizon, co prawda wygłodzony, ale był. No doktryna pana Aragorna, ewidentnie. Troszeczkę tam spadł z tego Bakhchisaraju, ale przynajmniej nie będą się buntować. Ten Azow też w sumie zaraz się podda. Zobaczymy, czy Ruscy staną do walki. Opór jest daremny. Bakhchisaraj. Bardzo dobrze. Raport z końca tury. 12 000 szekla pozłupienia tatarskiej stolicy. Wieści rodowe, powiększenie świty z Agut. Drogi w Lwowie się pobudowały. Od razu farmy machniemy. Bardzo fajnie. A w Wilnie też by się drogi przydały. Brukowane drogi 6000 szekla. Eta budujemy. No i farmy się naprawiły. I mamy jeszcze 5000. W Bakhchisaraju od razu niskie podatki. I przydałoby się postawić kościółek Boży. To by lokalną populację. Nie no, to trzeba zniszczyć. I kościółek trzeba zbudować. Bardzo dobrze. Tegom chciał. Nie mamy nikogo jako garnizon. Tu jeszcze jest fort turecki, ale jest neutralnie. Możemy go zaatakować. No i proszę bardzo. Jeden oddział zostawiamy jako garnizon. I wszyscy zadowoleni. Armia wolna. Teraz tak. Azow będzie się bronił przez tur 5. Troszeczkę szkoda, że te armie Tuchajbeja i tutaj ta druga się zbagowały. Dramatyczne wieści. Księstwo Sabaudi sojusz z Habsburgami, Osmanie sojusz z Genuą, rozejm pomiędzy Sabaudią a Francyją. Teraz nie wiem, czy ich atakować, czy ich zostawić. To jest praktycznie pełna armia tatarska. Хотите подраться? Подходите ближе. Armie się w tym Moskalom buntują. Pułkownik Konstantin. Strzelcy moskiewscy szli. Całkiem spory oddział i nagle postanowił sobie kucnąć w lesie i zająć się partyzantką, rozbójnictwem. Dobra, wozy taborowe dotarły do naszej armii. Jeszcze jeden generał, może krzaczkami się skradaj, co by ciebie nie przechwycili. Fryderyk Mikołaj Sapiecha może spróbować. Ten Morzajs, to moglibyśmy nawet na siłę... A nie, bo tu się garnizon pojawił. 7 tur. Kurde, no niestety z racji tego, że to są osady mediewalowe. Osady mediewalowe raczej w ogóle nie zmienione, a jednostki mamy już troszeczkę na inny styl prowadzenia bitew. To jest problem ze szturmem na miasta ręcznym, no bo strzelcami ciężko szturmować mury. I to jest duży problem. Musimy się jakoś przebić. Musimy się przebić jakoś przez tych kozaków na Siż Zaporowską. Ewentualnie pościągamy jakieś jednostki z fortów, żeby się przebić, bo to będzie bitwa mostowa chyba nawet. Не желаю слышать вашей болтовни. Nie wiem, co ty do mnie gadasz tam. Maciaka trzeba by spytać. Ale stoczymy bitwę. Stoczymy bitwę, która otworzy nam drogę na Kursk. Co prawda tu gdzieś jeszcze jedną dużą armię widziałem. Oponentów. Gdzieś koło Woronerza pełny stak Rasyjan biega. Poczekaj, bo to jeszcze możemy 2 oddziały kawalerii dorzucić. A jak można mieć więcej kuni, to oczywiście więcej kuni. 3-2. Pełna armia Jeremiego, serpentyny, nasi najlepsi strzelcy. Dużo husarii, dużo strzelców. Dużo dużo moskalowej biednej piechoty. Bitwa! Bitwa, brateńki! O, zaczyna się bitwa i serpentyny od razu strzelają. Tegom chciał. Tegom chciał. Popraw tylko troszeczkę piechotę. Nasi oponenci, zakładam, mają w piechocie, jakbyśmy stali się z nimi strzelali, to pewnie byśmy przegrali, więc trzeba będzie zrobić dobrą szarżę kawalerii. Na nasze szczęście posiadamy oczywiście supremację. A, nasi już strzelają, to my tak blisko siebie zaczęliśmy. O, cholipka, ty, bo ja tutaj nie zdążyłem nawet kawalerią przymanewrować. Także nasi generałowie z jednej strony, rajtarzy, z lewej strony nasza kawaleria. Szybciej panowie się tam rozstawiać. Spróbujcie zmiażdżyć konnicę połowców.
Okej, są salwy naszych strzelców. Nie wiem, czy im tutaj teren nie przeszkadza. Aha, oni w tych chłopców strzelają, którzy już zostali rozbici. Ależ uciekają. Dobrze. Czy my chcemy troszeczkę w dzieci bojarskie wjechać naszymi pancernymi? Skoro już tak daleko się zapuścili w szeregach Moskali... Czekaj, wy macie zasięg na nich? Nie, to wy wszyscy w połowców strzelaliście. Także panowie, spokojnie w takim wypadku. Żeby was nie poniosła husarska, ułańska fantazja. Pozwolimy oponentowi podejść co by troszeczkę bliżej naszej piechoty i wtedy przeprowadzimy odpowiednią szarżę. Strzelcy moskiewscy, tam chyba z 5 jednostek pod Połockiem się zbuntowało. A jaśnie kniaziowi, carowi. Oni chcą gonić tą kawalerię? Nie, oni się przestawiają. Możemy posłać sobie naszą piechotę do przodu, żeby sobie troszeczkę z tego wzgórza wejść. Także mości panowie, kroczek do przodu, bo wróg podzielił swoje siły. To jest idealny moment, żeby docisnąć oponenta. A mapę, trzeba przyznać, polosowało nam ładnie. Piękne wzgórze dostaliśmy, a wróg musiał je szturmować. Oj, troszeczkę za bardzo tą piechotą podejdziemy, ale trudno jest jak jest. W ogóle śmiesznie się rozstawił, próbując zatrzymać nasze oddziały z każdej strony. Przerzuć serpentyny gdzieś tutaj w środek. I zaraz chyba po prostu przepuścimy normalny, legalny szturm. O, już wiem, co będziesz celował tymi serpentynami. W tych pikinierów! Tych ciężko zbrojnych pikinierów. Aż się prosi, żeby ich zmiękczyć ostrzałem naszej artylerii. A tutaj wróg zgromadził ruską straż miejską, straż przyboczną. Myślę, że możemy naszymi pancernymi, jednym oddziałem husarii, złamać ruską flankę z tej strony. Jeszcze możemy tego Jaremę posłać, żeby ewentualnie im pomógł. Łowcy zostaną raczej zatrzymani przez tych strzelców. No, salwa, bo przejeżdżają tuż przed wami. Tam nasi będą szarżować. Panowie, salwa. Dobrze, idealnie. Osłaniacie szarż naszej husarii. Tu na wzgórzu czekamy. Nie czekamy, bo wróg szarżuje do nas. Także rozpędzamy się, panowie. A to jest konnica podjazdowa, to mogą gdzieś tam strzelać w oponentów. Czy nasza szarża złamała? Jeden oddział złamał. Tu co prawda walczą ciężkie oddziały piechoty wroga. Znaczy kawalerii wroga, w tym generał dowodzący tą bitwą. Chociaż odpuścił, a tu Jarema jedzie jeszcze pełnym oddziałem husarii. Dobrze, tego chciał. A tutaj mamy pojedynek strzelecki między naszą piechotą, a piechotą oponenta. Także jeżeli z tej strony nie ma z lewej flanki... Oj, tu gdzieś wjechał? Ci połowcy wjechali? Ci połowcy wjechali w strzelców. Piechota węgierska praktycznie została wyzerowana. Myślę, że sobie lepiej poradzą. Mimo wszystko ten odcinek walk został wygrany, także szybko naszą piechotę przestawiamy, żeby wspomogli swoim ostrzałem centrum. Kniaź Jarema goni wrogiego generała. Wy pomóżcie tu, albo w sumie też wbijajcie w generała wroga. To jeden z naszych też generałów husarią wjechał. Gdzie są ci pikinierzy oponenta? Tutaj są ci pikinierzy oponenta. Starali się celować dalej tą serpentyną. I z dwóch... Ale ziemia się trzęsie. Wiedź kawalerią w środek, tą rajtarnią. I troszeczkę nam generał pada do tyłu. Pomożesz, zaszarżujesz na te dzieci bojarskie. Ależ te skrzydełka tutaj powiewają. Twardy ten generał, ta straż przyboczna ruska tutaj też ciężka. Kawaleria trzyma linię. Dobra, większość piechoty wroga została rozbyta. Konni, Lybky, jazda pancerna wyposażona w łuki niech szczela w tych pikinierów. Różka straż garnizonowa zmierzy się z naszą rajtarnią. Dobra, świetnie, że tam oddział został złamany po tym, jak odciągnęliśmy jeden oddział piechoty. No i tutaj co mamy? Ruską straż garnizonową, która szarżuje na naszych strzelców. Nie mają szans podejść. A serpentyny cały czas po tych pykach. Cały czas. Okej, odskoczyć, bo to mimo wszystko są pyki. Możecie w tych połowców wjechać. Dobrze, tego chciał. No i mamy to. Generał wroga panikuje. Tutaj robimy pozorowany odwrót tak naprawdę, żeby zawrócić, kiedy nasza husaria wjeżdża na plecy oponentom. Tych ciężko zbrojnych pikinierów zostało tylko 64. Serpentyna walnęła oczywiście w naszych rajtarów. God damn it. Nie, co ty robisz? No jakby serpentyna trafiała, to nie byłoby problemu z tymi pikami. Strzelajcie sobie gdzieś tutaj.
I całą kawalerię cofnij. Wrogi generał ucieka. Eta problem. Dobra, strzelcami ich wykończymy. Na odległość te piki tą falangę. Wyszczelać, po pleckach. Lepki się tym zajmą. No i mamy to. Bitwa pod Kurskiem zakończona zdecydowanym zwycięstwem Jeremiego. Ruskie armie rozbite. Tylko że znowu będziemy musieli oblegać osadę. Pewnie pojawi się garnizon. Jedną serpentyną raczej nie wystrzelamy. 5100, ale to była w miarę dobra armia ruska. Patrząc ile mieli strzelców, ile ciężkiej kawalerii. Także zero litości. To z tym łatwiej będzie Kursk oblegać. 9 tur! Generał niestety uciekł. Chyba, że na automacie będziemy te bitwy oblężnicze klikać, licząc, że będą dobre przeliczniki, bo szturmować nie ma jak. Ręcznie. Dobra, mamy jeszcze szekielki. Szekielki można by zainwestować w... no wiecie, w żyto. Na przykład w Żytomierzu. Hehe, mało śmieszny żarcik, bo wiecie, Żytomierz, żyto, hehe. Skipnę turę. A, jeszcze nie skipujemy tury, bo nasza Anna Katarzyna Waza uda się do papieża Innocentego X. Sojusz wymagający, ale za informację o mapie. I zapłacimy. Sojusz z papajem akurat zawsze warto mieć w miarę możliwości. Zawsze więcej tych krzyżyków przy ewentualnej próbie klikania krucjaty. Co ty na to? Ledwie odrzucone. Ja nie wiem, Neapol tutaj jest hiszpański czy jest niezależny? Pójdziemy do Neapolu. Ile ty, my lady, masz lat? 33. No nie ma co z nią zrobić. Carstwo Rosyjskie, jakieś niewielkie oddziały, co to jest? Sam garnizon sobie poradzi. Jakieś 3 niedobitki dosłownie się znalazły, a to jeszcze mamy kawalerię w krzakach schowaną. Francja walczy z wojną z elektoratem Palatynatu, a Rzym ma sojusz z Palatynatem. Nie powinniście być po przeciwnych stronach w trakcie tej wojny religijnej? Tak mi się wydaje. O, w Krakowie kopalnie się porobiły, w Gdańsku banki kupieckie, a wreszcie Rzeczpospolitej kościółki i farby. Piękna Polsza. Dobra, można jeszcze lepsze kopalnie zrobić? Nie, to był maksymalny poziom kopalń. Rezydencje magnackie. A, to są darmowe oddziały. Aż 7200 kosztuje. Mamy 8000 szekla i drogi w Krakowie kosztują 8000. 200 na start dostajemy i ulepsza handel. Patrząc, że handlujemy tu ze wszystkim dookoła i to jest nasza stolica. Za dużo carstw z Total War. Dobra, ale w Warszawie się buduje. W Warszawie też w miarę możliwości machniemy drogi, chyba że są najwyższe. Kamienne drogi. Można jeszcze lepsze drogi zrobić? Kamienne? Nie, kamienne są na najwyższym poziomie. Okej. Raport z końca tury 8000, git. No już w okolicach 8-9 tysięcy na turę szekla kręcimy. Eta good. Gdzie jest nasz dyplomata? Bo to jest bardzo ważne, żeby nasz dyplomata z... Oho. Większa armia turecka przy granicy. Ważne, żeby się z nimi dogadać. Ja bym tutaj chciał się dogadać, zanim Azow padnie, ale w razie czego Azow będziemy trzymać jako formę nacisku. W sumie możemy nawet wysłać Jana Kazimierza, żeby odblokował tą sieć zaporowską. O, tu jest ta duża armia. Ten szpieg w razie czego będzie pilnował i naszym podjazdem szukamy caratów. Szukamy jakichś fortów, czegoś do splądrowania, do zajęcia po stronie carskiej. O! O to mi chodziło, ale poczekaj, bo my nie możemy. Reputacja oszukiści. Jacy oszukiści? Co ja wam takiego zrobił? To my się tylko bronimy. Potęga bardzo wielka, relacje fatalne. No jest jak jest. Cholipka, dobra. Kontroferta. Chcemy, żebyś zaatakował inne państwo w postaci Carstwa Rosyjskiego. A, bardzo wymagające. Damy ci prawa handlowe, damy ci informacje o mapie. Zaakceptuj albo cię zaatakujemy, oblegamy twoją ostatnią osadę. I będziesz płacił trybut Rzeczpospolitej w postaci 2000 szekli przez 10 tur. Nasze hojne, łaskawe wymagania odnośnie Hanatu Krymskiego. Albo się zgodzą, albo znikają z map.
No to nie, a więc koniec. Za 3 tury pada wam ostatnia osada. Jeżeli nie przyjdziecie na odsiecz. Oho, bitwa o... Tu mamy Katiusze nasze. Pułkownik Valentin. Jazda, baszkirzy. O proszę bardzo, czym są baszkirzy? Atak na odległość. Konnica strzelecka, jazda pomięsna. 14 ataku na odległość, eta dużo, ich jest 150. A tu są siły z miasta. Kurde, ciekawa jest ta armia. Kilka oddziałów ciężkiej jazdy, trochę gównianej piechoty i potężna artyleria. Idziemy w głąb Rosji. No hit. Kolejna bitwa, gdzie możemy wykorzystać potężne wzgórze. Tylko nie wiem, czy jeżeli nie wpadną na genialny pomysł i po prostu nas nie będą szturmować kawalerią w odpowiedni sposób, jeżeli poczekają na piechotę, to nie wiem, czy my wytrzymamy. Jednak jak kawaleria w nas wiedzie, to nie zrobimy pożytku z naszej artylerii. Zobaczymy, jak te moździerze celują, trafiają w mobilne jednostki jazdy oponenta. Zobaczymy, jak strzelą. W ogóle nie patrzymy, jak wy je ładujecie. Nie może się decydować. Ta kulka, może ta kulka. Nie, no ta kulka, a ta sprawa jednak wydaje się ciekawsza, ale ta z lewej jest pierwsza w kolejności. O, władować czy nie władować? O chuj, właduję wszystkie. O kurde, ty, bo oni szarżują. Naprzód husaria, uderzać Polacy. Jazda pomięsna. Okej, tym moździerzem strzelaj w tych baszkirów. Tutaj chyba nasza husara sobie poradzi. Strzelicie czy nie? Ładuj ta kulka. W baszkirów. Możemy nasze katiusze odpalić, żeby zmiękczyć jednostki oponenta. Dobra, te jednostki kawalerii ciężkie. Oho. Dobra, salwy lecą. Dobrze, tego bym chciał. Tego bym chciał. Pikinierów trzeba posłać do przodu. Daj naszą rajtarnię. O! 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 Ale złamały moralki. Dobrze, tego bym chciał. Upadek wrogiego generała. Pułkownik Valentin. Eta nice. Dobra, i nasze piki tutaj szybko wbiegły przed naszych strzelców, żeby zasłonić. No, może tak troszeczkę się spóźniliśmy, żeby zatrzymać szarżę oponenta. Teraz czekamy aż druga armia oponenta się zjawi na polu bitwy. Nie, tam polski generał jest! Zostaw! Odstąpcie! Dobrze. Do tyłu, do linii, do formacji. Trzymać linię. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. O, jak oni wyjdą z tego lasu, ale nasze katiusze zaśpiewają. Już możecie walić, to wal tymi katiuszami. W miarę możliwości. Po zbliżającej się piechocie wroga. Dobrze. Tego bym chciał. Was można lekkutko przestawić. Do przodu, panowie. Wy może wyjdźcie z tych moździerzy. O, fajnie. A w ogóle zostańcie tak pomiędzy moździerzami a katiuszami. Wow, a gdzie to... Gdzie ty walisz? Tu! Tu po oponencie. O, kolejny generał dostał z katiuszy. Haha, nice. Aratamon Siergiejewicz Matejejew. Pięknie. Te organki są przegięte. Przegięte, rozumiesz? Mocarne. Oni się wahają, to jest idealny moment, żeby zaszarżować teraz kawalerią na wahające się jednostki wroga. Napalmem i zniszczeniem. Dawaj na piechotę carską rajtarnią szarżuj, chociaż nie mają tu kawalerię jeszcze, to kawalerią szarżuj. No przecież oni uciekają. To już jest po bitwie. Te organki są mocne. Najgorsze co może się wydarzyć, jak Katiusza walnie po jednym z naszych generałów. I to jest największe zagrożenie w tej bitwie. Nasz amebizm.
się zaszyli. Las. Tośmy się zaszyli? Nie, nie. Egzekucja. Czy my zdobędziemy dzięki temu miasto? Tak, dzięki temu zdobyliśmy miasto wystarczająco dużo. Jeszcze jakieś posiłki spóźnione szły. Morzej został zdobyty. No, ogniem i mieczem, jak to mawiają. Ogniem i mieczem. Pierwsza osada po stronie carskiej upadła. Przekroczyliśmy granicę Rzeczpospolitej. Jan Karol Zych, dawaj młodziejaszka. Bo tutaj to już mamy, proszę ja was, Moskowię. Moskowia! Gdzieś tu w tych lasach znajduje się siedlisko zła. Hetmanat Kozacki walczy z gospodarstwem mołdawskim. Niesamowicie dobre wiadomości. Niesamowicie dobre wiadomości, że to co zostało z Siczy Zaporowskiej, z kozaków zbuntowanych, udało się na Mołdawię i to już nie jest nasz problem. Morzej spłonął, 14 000, ekonomia się kręci. Żyto eksportujemy. Kolejny agent, kupiec, świetnie. A tu mamy chyba najwyższy poziom, jak patrzyłem, rynków, więc tu powinieneś mieć jakieś perki na start, ale nie masz żadnych. Bursztynek. Bursztynek, bursztynek, bursztynek. A zacznij handlować bursztynkiem, może się wyrobisz. Daje 79 florenów, ale nie masz, jesteś beznadziejnym kupcem. Może jak zaczniesz więcej handlować, to bursztynek gdzieś przyniesie szekielka. Ty miałeś go negocjować z Tatarami, ale niestety te negocjacje z Tatarami już wiedzą, że będą bezowocne. Także ty chociaż leć po tają siłę roboczą, 400 szekli na start. Brzmi dobrze. Oho, widzę, że jakaś armia się przemieszcza. O, proszę bardzo. Darmowy forcik. Też nie znałem swojego męstwa. Tu w ogóle jest przejście. Kursk za 7 tur padnie. Azow za 3 tury. Każdy sobie panem w naszym... Jan Kazimierz pomoże ci tobie z tą Siczą Zaporowską i potem go gdzieś w centrum rzucimy na kierunek moskiewski. I mamy jeszcze oblegane Wielkie Łuki w ciągu 5 tur. Świetna wiadomość. Natomiast w Gdańsku będziemy dalej inwestować w dzielnicę kupiecką. 10 000 w Gdańsku za dzielnicę kupiecką. Dużo. Natomiast w Kamieńcu, z racji tego, że sytuacje z Osmanami, z Turkami są coraz bardziej napięte, bo gnębimy ich Hanat ten, tatarski. Nasi kozacy przeszli plądrować zależnego od nich wasala Mołdawię. No i gdzieś tu dużymi armiami się kręcą. Machniemy wieżę z balystami, 4 tury, 4200 szekli. Niech to się tam powoli buduje, żeby w razie oblężenia... No niewielki garnizon, ale przynajmniej zamek będzie jakieś obrażenia robił. Może potem machniemy te rezydencje szlacheckie, magnackie, żeby były darmowe jednostki o utrzymaniu. Tu można organki robić, co prawda nie te duże, ale te małe. Takie organki w bramie rozstawione, piu. O Jezus. Niskie podatki w Morzajsku, kościółek. I myślę, że ta armia może dalej chodzić, plądrować, robić zamieszanie na liniach oponenta w kierunku Tweru. W kierunku Tweru tu są 3 osady oponenta. Ale gdzieś ten środek chyba król Jan Kazimierz swoją armią zapełni tą lukę. I to długie oblęganie Kurska przez naszego kniazia Jaremę. Wiecie, że my w sumie żadnej jeszcze naszej jednostki jako tako nie zrekrutowali, tylko generałów dosyłamy nowych? Tylko generałów dosyłamy nowych? Których dostajemy? Tadeusz Onurfowicz. Też rajtary. Rozumiem, że każdy nowy generał to jest w postaci rajtarni. Do Połocka możesz się udać jako zarządca. W takich w Warszawiu husaria 5000. Nie, sorry, rekrutowaliśmy wozy taborowe. Mea culpa. Wozy taborowe były rekrutowane. Gwardię generalską można też zrobić. A, że gwardia generalska jako tego. Pospolite ruszenie. No poczekaj, husaria to jest 121. Kosztuje 1000 utrzymanie. A statystyki 28, 24, 8. 29. No to lepsza ta husaria. Ciutkę droższa, ale lepsza. Niestety, ale Neapol to jest po prostu... O, można wykraść tego. Ingoveles de Guevara. 55-letni, 52-letni Guzman. Dobra, na razie przejdziemy do pertraktacji. Pogadamy z Królestwem Hiszpanii. Handeli. Ich sojusznikami są nasi sojusznicy, czyli Cesarstwo Rzymskie. Habsburgowie. Zapłać nam za informację o mapie. Dawno żeśmy nie wyciągali szekli. Bogactwo bardzo biedne? Że inflacja was zżarła. Nie, no my tobie damy informację o mapie.
Za 1000 szekla. Taki deal, nie? O, zaakceptowane. No i elegancko. Walczy z Republiką Wenecką, Zjednoczonymi Prowincjami, Francją i Portugalią. Sojusz jest totalnie nam nie na rękę. Może spróbujemy, ale generała wygrać, ale 55-letni to średnio się opłaca. Dawaj tą wazówną. Znajdziemy dla niej lepszego kandydata. I shall ride on tomorrow. Podoba mi się, jak wyciągnęliśmy z ubóstwa nasz kraj. Jestem bardzo zadowolony. Wieści, Rozejm, Toskania, Republika Genui oraz Prusowie z elektoratem saskim. Kolejny kupiec w Gdańsku. Zobaczymy, może jest Bolesław Krupski. Kurde, żadnych cech nie dostałem, a to jest wyższopoziomowy gildie kupieckie, te wszystkie budynki, nie generują się żadne punkty. Szkoda. Więcej bursztynka na rynek można by zarzucić. Kurde, nie wiem, czy się opłaca ich wysyłać. To jest kopalenka złota jakaś. Kopalnia pokazuje ile? Nie wiadomo, to są jakieś węgrzyny. Łowieczkę ty odróżnisz od barana? Ty, a w krakowskie kopalnie 97. Kopalnia srebra. W Krakowie. Kopalnia siarki 43. Ta mało. No dobra, chodź tym srebrem z Krakowa będziesz szekle kręcił. Powiem gdzieś dalej wysyłać, ale kompletnie nie wiem, czy tam są jakieś owocne, te opłacalne surowce. No, zrobimy kamienne drogi w Wilnie. W Łażańsku zrobił się kościółek, to myślę, że farmy można machnąć. I tu widzę, że jest mobilizacja ze strony... Wzrost cechy. Ambitny dowódca. Andrzej Potocki. Nice. Tego bym chciał. Miłościwy królu. Dobra, król za jedną turę odblokuje Sicz Zaporowską. I w drogę. Grzybami, jagodami. Jagodami, 2 tury. Będziemy sobie sprawdzać. 6 tur. Nice. Ty na razie może przyczaj się w krzaczkach. No bo by trzeba było połapać te pojedyncze staki. 4 tury. Miłościwy. No dobrze, żbiczki moje drogie, ale dzisiaj wam podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć.